Najważniejszą atrakcją Budy jest zabytkowa zabudowa Wzgórza Zamkowego, która w całości została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Są tam m.in. kościoły, baszty oraz ogromny zamek, ale także wiele ładnych kamieniczek dawnego centrum miasta. Na zwiedzanie kompleksu najlepiej poświęcić cały dzień. Na wzgórze można dostać się na kilka sposobów. Najprostszym rozwiązaniem jest kolejka zębata łącząca most łańcuchowy z dziedzińcem zamku. Jednak podczas nagrywania tego materiału była w remoncie, dlatego też opracowaliśmy inny, nawet ciekawszy sposób zwiedzania wzgórza. Zapraszamy na spacer. Aby zwiedzić Wzgórze Zamkowe i Górę Gellerta w ciągu jednego dnia, postanowiliśmy rozpocząć wycieczkę od wybudowanej na północy wzgórza Bramy Wiedeńskiej, a zakończyć przy Zielonym Moście Wolności. W tym celu dojechaliśmy metrem do stacji Sihl-Kalman, a stamtąd mieliśmy kilka opcji dotarcia na wzgórze. Najłatwiejszym jest dojazd autobusem linii 116, ale można wówczas przegapić ciekawą Bramę Wiedeńską, dlatego też postanowiliśmy wyruszyć tam na piechotę. To zaledwie pół kilometra. Już po wejściu do ulokowanego na wzgórzu miasteczka warto udać się pod wieżę Marii Magdaleny, która jest jedynym ocalałym do dziś fragmentem XIII-wiecznego kościoła. Według podań to właśnie tutaj koronowano w 1792 roku Franciszka II Habsburga na króla Czech i Węgier. Najważniejszą świątynią na wzgórzu jest kościół Macieja, nazwany tak na cześć króla Węgier. Kościół, który przez pewien czas był meczetem, swój dzisiejszy neogotycki kształt otrzymał podczas wielkiej przebudowy w XIX wieku, dokonanej specjalnie na koronację Franciszka Józefa. Warto zajrzeć na tyły kościoła. Znajduje się tam niczym wyjęta żywcem z bajki baszta rybacka. Niegdyś stanowiła punkt obronny, dziś jest najciekawszym tarasem widokowym na miasto. Jej 7 wież symbolizuje 7 plemion węgierskich, które osiedliły się na tych ziemiach. Najważniejszym budynkiem wzgórza jest oczywiście zamek Buda, którego pierwszą wersję wzniesiono w XIV wieku. Był on wielokrotnie przebudowywany na przestrzeni dziejów. W czasach istnienia monarchii austro-węgierskiej stanowił węgierską siedzibę Habsburgów. Odbudowa w zupełnie nowym stylu, zniszczonego podczas wojen światowych zamku, zakończyła się w 1976 roku. Dziedziniec i okolice udostępniono zwiedzającym za darmo. W jedną z fasad wmurowano ogromną fontannę przedstawiającą polowanie króla Macieja Korwina. Warto poświęcić chwilę na docenienie jej walorów podczas odpoczynku w pobliskim ogrodzie. Plac Zamkowy od strony Dunaju jest kolejnym wielkim tarasem widokowym na cały Peszt. Przedłużeniem tarasu jest ścieżka widokowa położona na koronie muru obronnego. Dojdziemy nią do południowej bramy z rotundą oraz figurki Maryi Dziewicy skierowanej twarzą w stronę miasta. Niżej zobaczymy jeszcze ogrody królewskie, a następnie system kilku wind. Dojedziemy nimi na nabrzeże, gdzie na bulwarze zatrzymują się tramwaje. Tramwajem dotrzemy do węzła komunikacyjnego, a stamtąd autobusem numer 27 niemal pod samą cytadelę na górze Gellerta. Poza pięknym parkiem na górze znajduje się jeszcze jedna atrakcja, która nas szczególnie interesowała. To wysoka na 40 metrów Statua Wolności, ale nie ta z Nowego Jorku. Jest to postać kobiety trzymającej nad głową gałązkę. Pierwotnie pomnik wybudowano w podzięce dla Armii Czerwonej za wyzwolenie Węgier spod niemieckiej okupacji. Obecnie jest ona pozbawiona komunistycznych symboli i upamiętnia wszystkich, którzy oddali życie za wolność Węgier. Krętymi ścieżkami parku schodzimy w stronę hotelu Gellerta. Po drodze odwiedzamy jeszcze jeden taras widokowy na południową część miasta.
Spacer kończymy w Peszcie po przejściu okazałego Mostu Wolności, równie pięknego jak most łańcuchowy. Na koniec postanowiliśmy odwiedzić słynną halę targową, pełną straganów z artykułami spożywczymi, pamiątkami i jedzeniem. Jeśli nie zdążyliście kupić pamiątek podczas pobytu w mieście i nie odstraszają Was wysokie ceny, tutaj na pewno znajdziecie to, czego potrzebujecie. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!